Witam serdecznie w tym ładnym, wczesnym, sobotnim poranku. Osobom, które dla rozrywki dołączyły się do oglądania naszych takich dodatkowych, bonusowych audycji z Baldura. Pokombinowałem, udało mi się poustawiać już praktycznie wszystkie części programu do transmitowania, tak jak powinien on działać. Wydaje mi się też, że będzie lepiej mnie słychać, znaczy zarówno będzie słychać dźwięki z gry, jak i mnie. Mnie słychać w miarę dobrze, natomiast bardziej się martwię o dźwięki w grze, więc musicie mi na czacie dać znać, czy z głośnością jest w porządku. Time to press ahead. Powinno być tak, że mój głos będzie się wybijał nad głos postaci, natomiast postacie powinny być też teraz normalnie słyszalne w trakcie potencjalnych dialogów. Aradin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. Na przykład teraz powinno być słychać mój głos wystarczająco głośno, a przy okazji gdzieś tam w tle jakaś brzągająca muzyczka, no i dźwięki dialogów. No to dobrze, to w takim razie jak słychać przyzwoicie, to jest ok, cieszę się. Hells, I didn't mean it that way. Halsin's important, but you're the first bit of good faith we've had since he left. Keep your wits about you. Things are tense with the druids here. Never ends. Na dzisiejszej audycji tak naprawdę będziemy w tym fragmencie początkowym dość gry przyglądać się sytuacji z po pierwsze druidami, po drugie temu jak bardzo pozornie w Gaju jest If I wszystko see a w goblin, porządku, I'm closing this gate, whether you're inside or not. bo niestety jak w tytule audycji w Gaju jak w raju, to tylko w tym wypadku pozorna sielanka. Gaj druidów ma mnóstwo swoich wewnętrznych problemów. Część z nich będziemy starać się w jakimś stopniu rozwiązać, część jest w pewnym sensie nierozwiązywalna. Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not. In blades and spells if we don't bloody use them! We should stay! These people aren't fighters. We can help! Or yell louder. That's fine too. Wyciszyłem nie to źródło głosu, to znaczy wyciszyłem dialogi, teraz już powinno być ok. Och nie, krytyczna porażka. No. This place is a death trap. Let us leave. Immediately. Or would you deny your brother here his chance at fortune in Baldur's Gate? You know, that money could go towards a spiffy new outfit for your apprenticeship. Surgen. Fine. Give it here. If we survive, it'll make for a good story, I suppose. Thank you, Roland. And thank you, friend. To była tragiczna porażka, jeśli chodzi o rzut i o testy. We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Tak, jego to urwało, dlatego że w pewnym momencie chciałem wyciszyć swój mikrofon, a wyciszyłem dialogi. No okej, no to na początek troszeczkę podpytamy You don't naszego understand. mistrza. My apprenticeship with Leroa can begin shortly. I
cannot be late. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. A to chyba wspominałem I've ostatnio, heard wydaje that mi się, name że ten... before. A young man, yes? Lives in Ramesses Tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Wydaje mi się, że już to przechodziłem, chyba cofnąłem się o save'a, natomiast co jest śmieszniejsze, wspominałem też już na poprzedniej audycji, że ten Lorakan nie jest wcale takim super magiem, jak to go tutaj rysują i przedstawiają, co jest, co się wyjaśni, dlatego że on swój talent i swoją sławę magiczną zdobył w momencie, kiedy nasza drużyna bohaterów z pierwszych wrót Baldura i bodajże z drugich, uczestniczyła w jego eksperymentach i pomogła mu zdobyć, a później odzyskać wieżę oraz materiały magiczne, które w tej wieży były, co później pozwoliło mu zdobyć najwyraźniej rekrutację w wrotach Baldura. No ale cóż, zobaczymy, jak tam sobie Lorcan w tej chwili If it's powerful porabia. acquaintances you're after, you have to look no further than yours truly. Few can match me, in either magic or talent. In years to come, you will boast of this meeting, I can assure you. May we meet again in Baldur's Gate, my friend. Charakterystyczną cechą, która jest niestety wyraźna bardzo The waiting's getting to me. If we left, we could at least make a run for it. w tym druickim, w tym wesołym druickim gaju, jest to, że jest tutaj bardzo duża reprezentacja postaci, które mają niesamowicie wielkie ego i przekonanie o sobie samych. Ain't leaving town for a good while after this. What's up for discussion? If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Prawdziwa plaga, jeśli chodzi o strasznie zuchwałych, aroganckich ludzi. Thanks, Mum. Now please do feck off. No, Them devils ain't local. They're refugees. Fella who runs this place offered them shelter. Druids. And they ain't the friendly type. The only one of them worth a damn was the leader. And he ain't here anymore. słabo mnie słychać? Czy teraz jest w porządku? Tak, pół na pół. They're like trees more than they like people. Better than the others, but not well enough to risk my neck for him. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Powiedzcie mi, czy przebija w momencie, kiedy nie wyciszę swojego mikrofonu, a lecą dialogi. Teraz zrobię tak, żeby było można sprawdzić. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Chyba jest w porządku, okej. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. You're all right by me?
when we get to the city? Whatever we want. I think I'd make a fine teacher. Dobra. Tu mamy treść kontraktu. Poszukiwanie łowcy przygód. Mistrz Larokan, arkanista z Adkhali, pustelnik z wieży Ramazira. Poszukuje mężnych i rzutkich śmiałków, którzy podejmą się wyprawy do pełnej niebezpieczeństw świątyni i przyniosą przechowywany tam legendarny artefakt zwany Pieśnią Nocy, który powinien znaleźć się we wrotach Baldura. Propozycja przeznaczona wyłącznie dla posiadających stosowną odwagę i rozum. Czeka sława, chwała i niewyobrażalne bogactwo. Czyli typowa misja samobójcza, jeśli chodzi o ogłoszenia dla bohaterów. Co świadczy o tym, że drużyna, która wzięła tę misję, była ewidentnie bardzo głupia. Niemniej znowu mamy Lorakana, czyli będzie on ważniejszą postacią w osi wydarzeń w wrotach. Poza tym jest odniesienie do Ramazita. Ramazit był w pierwszej części gry, kiedy była wieża po nim pozostawiona właśnie do odbicia, a którą to wieżę Lorakan chciał zakupić. No helping it. We're exposed, man. Baldur's Gate. Cześć, cześć Czarek, cześć Chester, się z tobą nie widałem. Okej, teraz będzie najbardziej gugusiowata postać, jaką można spotkać w okolicy. Swing and parry. And again. Children! Swing and Look who's here. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart, too. The future's in good hands. The waiting's Blade getting of to me. Frontier. If we left, we Jest could to at least niestety make a run for it. jest to przyszły potencjalny członek drużyny, natomiast no nie kupił mojego serca, co już wspominałem w poprzednich Die if I met the Rowan audycjach. reeking of I this za chwilę place. sami zobaczycie, I'll never dlaczego get the tak smell bardzo of za my nim nie clothes. przepadam. I'll have to burn them. Doesn't taste half bad. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Po tym dialogu, po tej scenie, to wszyscy się zastanawiają, no jak można takiego szlachetnego, dobrego człowieka nie lubić? No, im dalej w las, tym bardziej się będzie to robić klarowne i jasne. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers, racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship. No. To teraz zacznie być coraz zabawniej. You saw her then? Advocatus Diaboli. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses.
No, widzę, że zmienili mu fabułę, tak jak zapowiadali przed wydaniem gry. Podobno kompletnie przepisali postać Willa od początku do końca, żeby zrobić go trochę ciekawszym. Jestem ciekaw, czy cokolwiek się da z nim zrobić, bo moim zdaniem jest wybitnie niepoprawny, co będzie widać w kolejnych jego dialogach. I'd be a fool if it didn't. I know the stories. Doomed to shed my skin, become a lithid, and there's no coming back. But I haven't sprouted any tentacles. Least not yet, thank Baldur. Could just be good luck. But sooner or later, it's bound to run out. An excellent suggestion, but your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid plan. We'll talk more there. What I'd do for some salt. Okej, przy zmienionych dialogach trochę mniej od razu się prezentuje jako superbohater. No generalnie problem z Willem jest taki, że on jest mentalnie Klingą pogranicza, Blade of Frontier, no i ta jego tożsamość jest w nim dominująca. Natomiast problem polega tak naprawdę na tym, że on jest strasznie, ale to niesamowicie arogancki, jest przy tym gogusiowaty. Każdą jedną wypowiedź rozpoczyna od tego, jakich to on rzeczy nie osiąga jako Blade of Frontier i jaki on nie jest wspaniały. Przy tym wszystkim tak naprawdę ma w moim przekonaniu nie za bardzo klasę postaci, a wypada w walce bardzo kiepsko. To znaczy, można go używać w miarę znośnie i przydatnie, ale mimo wszystko na tle innych postaci, które można dołączyć do drużyny, no nie jest w żaden sposób szczególny. A w stosunku do tego, jak o sobie gada, jakie ma o sobie wyobrażenie, no to już kompletnie jest to po prostu żart. W dodatku z czasem wyjaśnia się kwestia tego, jaki to on jest wspaniały. I to już buduje kompletnie komiczny obraz tej postaci. Ale to wszystko będziecie mieli okazję samą zobaczyć i ocenić. Step, Harry, strike, damn it! It's just not landing. Nothing but. Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. No, widzę, że już teraz w dźwiękach słychać, jeżeli test się nie udaje. Like this? All right. Step, step, strike. Ah! I think you made it worse. Keep the advice to yourself next time. Swing. Again. Swing and parry. Ah! Oh, I have the magic And again. touch. Swing. No cóż, nie pomogłem. No helping it. Let's We're move. exposed now. Can't keep the goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Thanks. I prefer when they smile. Again. Swing and parry. Ah! And again. Swing and I want to learn a trick too. It's something only I know. Make one up. You can do that.
my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out! You want. Seems like a good... Damn it! We're not leaving. We need to get Arabella out now. You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake. Ugh. Tak, w pewnym sensie robimy powtórkę z angielskiego i ćwiczenia. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Sounds like she made the fatal mistake of getting caught. We shouldn't get involved. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Try greasing and you'll have palms. blood on your hands. These things over. Oh, because that went so well. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. We could speak freely, my Ursine friend. Lives are at stake. And the cowards only care about their bloody rituals. Those dirt kissers would let us die for the sake of their bloody grove. Calm, Magrin. Give her a chance. You, step back. We'll not tolerate drow in here. No i kolejny raz moje pochodzenie, czyli HDrow, od razu daje po twarzy. No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Rozkoszna gromadka to ci druidzi, tak? Pełni tacy serdeczności i chęci kontaktu z ludźmi. Tacy otwarci na dyskusję i wymianę poglądów. You there! Hello! Och nie, Wolo. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? Teraz A będzie few pięknie. questions, if you please. There's no overstating my interest. Najbardziej znany, zły, kiepski bard na całym Wybrzeżu Mieczy i chyba w całych zapomnianych krainach przeciwko mojej bardce. To może być przekomiczna sytuacja. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. I teraz mamy kilkanaście wariantów odpowiedzi. I tak, dwie szczególnie dla bardów. Klasyczny skład rejzy, łącznie z batożnikiem i domieszką buchajagów. Albo nie widziałeś statku z mackami, to były siły inwazyjne Litidów kontrolujące goblinów. No i generalnie łupisz cech umysłu. Można go troszeczkę napuścić i wyprowadzić. No ale jak już udały nam się
ruchy z intuicją, no to wykorzystamy, taka standardowa ekipa była to. My, a scholar after my own heart. Spent much time among goblins? I've always preferred experience to the second-hand accounts of lesser men, but to each their own. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? I teraz możemy, standardowe postacie mogą odpowiedzieć smok, no przecież nie było tam żadnego smoka. Inne postacie mogą odpowiedzieć, no był mosiężny, nie ma wątpliwości, czyli zacząć normalnie ściemniać. Można też próbować wybrnąć z tego i stwierdzić, nie no, jakieś nieporozumienie, czego ty właściwie chcesz ode mnie, Wolo. Natomiast prawdziwy bard może polecieć po całości i albo zacząć się nabijać z Wolo bezpośrednio, albo podkręcić jego entuzjazm. Tak więc moja bardka będzie się bawić kosztem Wolo. Żaden z powyższych, był to złoty smok o łuskach i skrzydłach połyskujących słońcu. A gold dragon! How marvelous! Thank heaven you were here to specify, or I might have recorded a bold-faced lie. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Oh, I'd imagine him quite displeased. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Pardon me, I must prepare to travel. Good day, my friend. To the goblins camped nearby, of course. I've been tracing their doings with great care. Whoever this absolute they're worshipping might be, I'll be the first to write about it. Głównym antagonistą tej historii, w ogóle cała fabuła w tej części kręci się na początku wokół absolutu i rozszyfrowania, kim ten absolut jest. No i teraz jeszcze jest kwestia taka, zaklęcia magiczne. Są zaklęcia, które pozwalają na przykład z misiem porozmawiać. Generalnie jest możliwość rozmawiania ze zwierzętami, jak się ma odpowiednie talenty. Niestety wymaga to zaklęcia lub umiejętności. Żadnej z nich nie posiadam, a to odblokowuje bardzo dużo dodatkowych dialogów. I niestety tego mi w tej chwili bardzo brakuje. Ale zamiast tego udam się tutaj. No, that doesn't work. Damn it! Okej. Dalej potrzebuję rozmów ze zwierzętami, dlatego że te wiewiórki są bezcenne i ich dialogi. Także zaraz wykombinujemy tutaj, jak zdobyć to zaklęcie. O, skrobane notatki. Wish I had a bag of holding. By Sylvanus, the Tree Father, our turmoil is calmed. Zbierzemy trochę kwiatków. Tu się rzucają zaklęcia.
Would that we could speak freely, my Ursine friend. Alas, I've never learned to converse with your kind. Speak. The bird knows. She needs to know. You do not. Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. A druid and an outsider. We can do nothing without turning the others against us. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Na pytanie, czy nie mogę komuś dać bukietu. Teoretycznie mogę, ale jest on tak mało warty, że tego akurat zaklęcia nie dostanę. Chociaż o zaklęcia będę faktycznie handlował. The ritual is Korga's decision, but she is not our leader. Master Halsin welcomed the refugees in. I wait for him to resolve this. By Sylvanus, the Forest Father, we are granted balance. Tak naprawdę część zadań, które są tu dostępne tylko w momencie, kiedy ma się rozmowę ze zwierzętami. No i grając Bardką przynajmniej w tej chwili jeszcze jej nie ma. Bring us news, my friend. Bring us. In umbram cretus sanguine iuratus. Ale spokojnie, mam pomysł, jak to potem rozwiązać. Agene culamo in umbra tua pater arborum. No kurczę. Chyba trochę niepotrzebnego gruzu podniosłem. Jak każda gra fabularna. Naśladuje w dużym stopniu rzeczywistość, więc... Please! I'm sorry. This is madness, Korga. She's just A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Chester, korzystając z sekundy. Tak, można jak najbardziej. Zlot ma miejsce w weekend 19 na 20 sierpnia tego roku, czyli już całkiem niedługo. No, część osób będzie już 18, natomiast 19-20 odbywa się zlot i będę na nim ja, będzie na nim Michael z kanału Jakubowski 76 oraz Michał z kanału Studio Armageddon.
676. Zawsze boję się, że przekręcę i użyję drugiego wyrazu, którym jest apokalipsa, bo razem z Michałem często w dyskusjach żonglujemy nimi na zmianę i zawsze mam wrażenie, że podam to niewłaściwe. I dlatego zawsze robię pauzę, żeby się zastanowić, czy aby na pewno Armagedon, czy apokalipsa. Bo oba mają zupełnie inne znaczenia niż są powszechnie utożsamiane i kojarzone. Niemniej w tym gronie, a także gronie z wielu znakomitych osób, które dołączą, zamierzamy się spotkać, porozmawiać, spędzić razem dużo czasu. Są jeszcze miejsca, niedużo, bo niedużo, ale chyba pojedyncze. Nie chcę skłamać, ile ich jest, bo jak się ostatnio doliczałem, to uwzględniając osoby, które się jeszcze nie potwierdziły, w sensie nie dokonały ostatecznego potwierdzenia swojej obecności, to tych miejsc mam kilka. Natomiast jeżeli uwzględnić te osoby jako 100% obecne, bo się obudzą na ostatni gwizdek, no to zostało mi około 3-4 miejsc, jeżeli ktoś się jeszcze nie zgłosił. Doskonałe pytanie, Grawarz. Ogólnie plan jest taki, żeby zrobić kilka przejść różnymi postaciami w zależności od tego, czy się zbiorą chętni. Jeżeli zbierze się chętnych drużyna i to będzie za miesiąc, to możemy zrobić crossplay. Ty będziesz z PlayStation, ja stworzę postać i postawię serwer nasz do transmisji na monomicie na komputerze, dołączymy jeszcze 2 członków drużyny i tak skomponowaną 4-osobową ekipą wyruszymy na przejście. Także tu się nie martw, ten miesiąc różnicy nie zrobi dużego problemu, po prostu zaczniemy wspólnie przechodzić fabułę kompletnie innym wariantem, być może drużyną wcześniej ustaloną, skomponowaną we wspólnej dyskusji. No i w ten sposób myślę, że znajdziemy sobie alternatywne rozwiązanie, bo ogólnie wrota Baldura są przerażająco olbrzymie w rozumieniu rozmachu tej gry. Jak widzicie, wyborów dialogów jest mnóstwo. Natomiast według twórców gry, w co zaczynam im wierzyć ze względu na moje doświadczenia z alfą i z wieloma scenami, które wychodziły dodatkowo, nie da się przejść tej gry 2 razy identycznie, chyba żeby się klikało te same wybory, a i wtedy trzeba zakładać, że co jakiś czas, nawet dzisiaj sam to zauważyłem, wielokrotnie wylosuje się i jeżeli się rzuty nie powiodą, mamy zwykłego pecha przy testach, no to mogą być różne śmieszne sytuacje i niepowodzenia, więc gra się zmienia. Natomiast co jest ważniejsze, każda klasa, każda rasa ma swoje unikatowe wypowiedzi, które wybierasz raz i one mogą zmienić drastycznie sytuację. Niektóre sytuacje można rozwiązać tylko niektórymi postaciami, bo dla nich mają one unikatowe zastosowania i ścieżki właśnie dla tej konkretnej sytuacji. Z tego względu możliwości przejścia jest bardzo dużo. Twórcy twierdzą, że zakończeń indywidualnych gry jest ponad 17 000. Natomiast już nie wchodząc w każde indywidualne i każde drobnymi detalami się skupiające, świat zmienia się w tak wielu aspektach i historie poszczególnych postaci, że co najmniej 5-6-krotne przejście fabuły da nam tylko ogólne pojęcie o różnych perspektywach różnych postaci. Z czego poleca się przejście pierwsze podejście swoją, powiedzmy, wykreowaną postacią, tak jak ja teraz wziąłem, stworzyłem na nasze potrzeby tą Bardkę. To są okolice Brighton. Konkretne, dokładne miejsce podaję w mailu w momencie, kiedy się ktoś do mnie zgłasza jako uczestnik. Czyli odsyłam na maila, mail już wpisuję na czat. I podświetlam. Pod tym adresem mail można się do mnie zgłosić, tam udzielam wszystkich szczegółowych informacji, jeśli ktoś jest zainteresowany. Okej.
Jeśli chodzi o dojazd kamperem i wynajem miejsca, są tam jeszcze miejsca na ten termin, sprawdzałem. Miejsca dla kamperów na pewno są z tego, co patrzyłem w zeszłym tygodniu, więc w tym tygodniu obstawiam, że też. I właśnie dlatego mówię, w mailu wysyłam konkretnie wszystkie informacje razem z linkiem do najbliższych miejsc, gdzie można zaparkować, czy to kampera, czy generalnie zarówno campingów, glampingów, wszelkiego rodzaju miejsc, gdzie można się zatrzymać z warunkami niepokojowymi, czyli namioty, domki i ewentualnie właśnie kampery. A oprócz tego ewentualne, jeżeli ktoś potrzebuje wskazówki, gdzie można się rozglądać, w którym regionie za pokojami. No dość powiedzieć, że lokacja znajduje się na wybrzeżu pomiędzy Brighton a Hastings i to mniej więcej tyle mogę powiedzieć tu. A w razie czego proszę o maila i ja wtedy wszystkie szczegóły wysyłam drogą mailową. I serdecznie oczywiście zapraszam. O, i teraz mamy kilka wariantów. Przyroda, do której, a jeszcze jest ciekawa rzecz, że jak się podgląda, to można sprawdzić, czy nasza postać ma predyspozycję do tego, żeby rozwiązać dany dialog, skorzystać z tego rozwiązania. I na przykład mamy tutaj 3 z inteligencji, bo mam dużą inteligencję na tej postaci i +1 za wszechstronność, czyli mamy +4 do szans, że hasło z przyrodą się uda, czy druidzi nie cenią przypadkiem harmonii. Podstawowa perswazja, dostępna dla wszystkich, no i specjalna ścieżka perswazji dla barda. No i mi się nie udało. I've heard enough. The devil remains until the rite is complete. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. O kurczę, mam tragiczne rzuty na dialogi. Yes. She is more valuable out there than in here. Sif, Tila, to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Chester, a mam pytanie, czy to ty do mnie pisałeś za pierwszym razem o możliwości jazdy kamperem z Edynburga? Czy dobrze kojarzę? Ridiculous. We just let her run off. She's a child. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break, hmm? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. What? No rest for the dashing? Pish posh. We've been on the road together for a while now, haven't we? Hmm? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly.
The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. O, jak widzicie, mamy tu informacje o splotach magicznych w artefaktach i generalnie o splotach. Co jest dość ciekawe w naszym kontekście mitologicznym i generalnie kanału. No i tutaj warto będzie śledzić Gale'a jako czarodzieja, który ma problem z kontrolą swojej many i poszukuje, czy też potrzebuje pochłaniać sploty idealnie wykute przekaźników many w artefaktach. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard-won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Tak, w tym wypadku mana jest to zbiór, czy też powiedzmy pula magicznej energii, którą wykorzystuje się przy czarowaniu, przy magii. Dobra, Chester, super. Ja się do ciebie też odezwę, bo właśnie o Liverpool mi chodzi. No to super się złożyło. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Ciekaw jestem, o który przedmiot mu chodzi. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. I'm not too hopeful that a Gith Kresh will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course.
Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Przez dłuższą chwilę mówiłem sam do siebie, bo się wyciszyłem. No więc tak, Martema, jeśli chodzi o Prince of Persia, grałem w pierwszą część i ta pierwsza, znaczy grałem w tą wersję na Pegasusa, czy może raczej dokładniej na SNES-a i NES-a i nie byłem jej jakimś wielkim fanem. Natomiast jeśli chodzi o The forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. The mural depicts druid and beast fighting together to drive monsters from their land. It looks like they were victorious, and yet the monsters have returned. A wracając, z tych tytułów, które wymieniłaś, szczególnie bliskie jest mi Final Fantasy. Przeszedłem większość części, jeśli niektóre w całości, niektóre po parę razy, niektóre zaś no, nie ukończyłem, pojedyncze skipnąłem. Niemniej, jeśli chodzi o Final Fantasy, bliska jest sercu memu ta seria i rzeczywiście jest tam bardzo dużo wartościowych treści. Ciekawych i jest dużo rozmówców, którzy o tym mogą pogadać, chociażby u nas Nate jest taką osobą. No, ponadto Final Fantasy to jest jeden z tych klasycznych JRPG-ów wzorcowych. No a ja zawsze, i to chyba widać po wyborze tej gry, miałem predyspozycję raczej skłonności do gier o charakterze gier fabularnych z dużą ilością tekstów, dialogów i nie tylko. This will all be over. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural depicts a ritual, but you do not recognize the deity involved. Lay on the ground and let them trample us. A long way to go still. What to do? By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. I applaud your taste, of course. What am I to do? You have my attention. My faith protects me. I don't want blood on my hands. We have the By right. claw and tooth, the mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Adventure awaits. Have a lot on my mind. And, well, in it. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Master Halsin. Perhaps goblin caught, perhaps dead.
He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task, stop this damned ritual. More will die if the rite is finished. So many more, sent into a world gone mad. Ah, I see. You will find her deeper in the caves. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Sylvanus' blessing upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Come, Silver. Stay close. Have to keep going. Oh no. I hate wolves. I didn't realize you were frightened of wolves, Shadowheart. O, to jest coś nowego. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. Don't be surprised if I'm reluctant to face any more. You will? Well, thank you. I appreciate it. No, dodali dużo smaczków do postaci, które dołączyły do drużyny. Szczerze mówiąc, większości z tych rzeczy wcześniej nie było, co samo w sobie jest dużą ciekawostką. Pytanie moje jest do Was takie. Czy czytelne jest dla Was to, co jest na ekranie? Jeżeli nie, to mogę czytać to, co się pojawia w książkach. Wydaje mi się, że na mojej miniaturce nie widzę, czy to jest dla Was czytelne. Także dajcie mi znać, czym chcecie, żebym dokonywał lektury książek i pism, które otwieram bohaterkom. Ta ciężka księga jest opatrzona numerem 1371. Szósty Uktar. Wysyłaliśmy na północ 2 druidów z grupy, która dołączyła do nas niedawno. Znajduje się tam wioska, w której od 2 lat ziemia nie rodzi plonów. Mieszkańcy mają niewielkie szanse, żeby przetrwać najbliższą zimę. 9 Uktar. Uktar to jest lokalna nazwa miesiąca. Przybyła grupa z wrót Baldura. Rozbili obóz na obrzeżu lasu. Przyszły do mnie 2 niedźwiedzie i lisica. Ich terytorium zostało wypalone. Połowa szczeniąt lisicy zginęła. Jutro złożę wizytę przybyszom. 10 Uktar, czyli dzień później. Wizyta nie poszła zbyt pomyślnie. Najpierw powiedzieli, że gdzie mam sobie wsadzić moje pretensje, a potem zapowiedzieli, że wytną połowę lasu i przepędzą ogniem wszelką zwierzynę, która odważy się tam zostać. Twierdzili, że będą uprawiać ziemię i zbudują własne miasto. Trzeba znaleźć na nich dobry sposób. 12 Uktar, 2 dni później. Lawina błotna załatwiła sprawę. Pogrzebała połowę sprzętów gospodarskich, a pozostałe uczyniła bezużytecznymi. Nieprędko tu wrócą. Dostarły do mnie wieści w Czerwonym Magu w wiosce na południu. Wysyłam 3 łowców, żeby to zbadali. Jeśli choćby mignie mi czerwona peleryna, zawiadomię dom Sylvanusa. Sylvanus to jest bóstwo druickie, opiekun, generalnie bóstwo z panteonu pozytywnych bóstw w uniwersum lochów i smoków. Bóg kojarzony z wizerunkiem jelenia, czy też zasadniczo czasami łosia, w zależności od tego, czy mówimy o uniwersum Pathfindera, gdzie jest bóstwo pokrewne do Sylvanusa, czy mówimy tutaj znowu o właśnie Forgotten Realms i Dungeons Dragons. Charakterystyczną cechą jest to, że jest to typowo bóstwo łowiecko-druickie, związane z obfitością lasów, z kultem łowieckim, z naturą, z naturalnymi cyklami w naturze. No i jak widzicie, tutaj są tutejsi druidzi są bardzo mocno wzorowani na druidach z obszaru Wielkiej Brytanii, w szczególności obszary pomiędzy Walią a Anglią.
którzy to druidzi, no powiedzmy sobie uczciwie, wartościowali i stawiali zwykle życie istot z natury, w tym zwierząt, niejednokrotnie wyżej, w wyższej pozycji niż życie ludzi. I to nie było nic nadzwyczajnego. I tutaj faktycznie mamy analogiczną sytuację, podobnie ci druidzi są zaprezentowani, część z nich nie ma kompletnie żadnych oporów w tym, żeby wyrzucić na teoretycznie pewną śmierć tych uchodźców. Kolejne dwa ciekawe i interesujące bóstwa na gruncie dwa interesujące bóstwa, które nam tutaj występują, a które zostały nadmienione, są to bóstwa lunarne. To bardzo ciekawe, bo one omawiają tak jakby dwa aspekty nocy i dwa aspekty księżyca. Pierwszym z nich jest Selune, utożsamiana z samym księżycem, z jasnością księżyca, z tarczą księżycową, z opieką księżyca jako źródła światła w nocy, jako przewodniczka, łagodne bóstwo, takie serdeczne oblicze, śniąca, odkrywająca to, co ukryte, przynosząca jawę i prawdę, a także chroniąca nocami. I alternatywnie, na co warto zwrócić uwagę, drugą boginią jest Szar, która jest bliźniaczą siostrą Selune, drugą boginią księżyca i nocy. Jest to o tyle ciekawe, że Szar reprezentuje drugą stronę księżyca, zacienioną, tą, której nigdy nie widać, tą, która nie rzuca blasku. Symbolizuje również wszystko to, co kryje się w cieniu, wszystko to, co cieniste i co powinno zostać ukryte, niewypowiedziane. Jest boginią opiekunką tajemnic, jest niezrozumiała, jest odrzucona, skonfliktowana ze swoją bliźniaczką Selune. No i generalnie te cechy powodują, że jako bogini zostaje znacząco zaklasyfikowana jako bóstwo negatywne, złe. Jej wyznawcy są potępiani ze względu na to, że trzymają się w tajemnicy, bo jest ona patronką tajemnic i sekretów. W rezultacie czego celowo niemalże wskazuje się ich jako tych, która czyni zło, jest skojarzona raczej ze złą stroną, jeśli chodzi o charaktery postaci i postępowanie bohaterów. W rezultacie czego tak naprawdę Szar jest utożsamiana jako taka zła bogini nocy, zła bogini sekretów, czasami nawet bogini mordu i zbrodni. Natomiast wizerunek ten jest, co ważne, ugruntowany na podstawie wierzeń przede wszystkim selunitów, czyli tych, którzy są powszechnie znani, są w jasności, są związani ze światłem i są wyznawcami tej drugiej bogini, czyli bogini światła księżycowego. Część z Was pewnie zastanawia się, jakie ja tu zaklęcie cały czas rzucam na siebie w kółko. Sztuczkę, która się nazywa Guidance, czyli wskazówki, która ułatwia troszeczkę testy wiedzy. The druids turned to the harpers for help. Unusual for such a territorial group. O, widzicie, samo poznanie historii i obejrzenie tych malunków razem z
częścią wierszy i ich rozszyfrowanie przyniosła niespodziewany bonus w postaci punktów doświadczenia dla drużyny i, co jest równie interesujące i wartościowe, inspiracji. Inspirację wykorzystuje się jako poprawkę do rzutów. W niektórych sytuacjach masz prawo przerzucić swoje rzuty, w które ci się nie powiodły. I na co kulałem od początku, to braki w inspiracji. Teraz, mając już tą inspirację, mogę liczyć zasadniczo na to, że przy odrobinie szczęścia następnym razem, jak coś się nie uda, będę mógł skorzystać z inspiracji, żeby przerzucić taki niefortunny, a ważny rzut. I see you. Just give me a moment. A moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Why are you asking? A tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. The bird's eyes are glassy. This way. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Should mind my step. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Protected from on high? Sounds like the drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison.
Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flare infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Nie wiem, czy część z was There's o tym something wie, in ale that vessel. Take a closer look. to, co chciałem powiedzieć, to nie wiem, czy część z was wie, ale troszeczkę zmodyfikowałem rzeczy pod kątem audycji z gameplayami, no i troszeczkę dodatków dodałem do kanału. No i teraz jak zasubskrybujecie w trakcie audycji kanał, nie będą subskrybentami, a około 1/3, jeśli nie prawie połowa momentami moich widzów to osoby, które siedzą cichutko na incognito i nie subskrybują, to pojawia się komunikat, który wyskakuje na ekranie. Dosłownie, mniej więcej taki, z informacją o tym, że ktoś dołączył do grona subskrybujących. No i podobne komunikaty pojawiają się również w innych tematach. W zależności od audycji będą się pojawiać też w troszkę innych miejscach, natomiast no tutaj akurat na tym slacie wygląda to tak. Okej, to kontynuujemy naszą przygodę. Mogę wziąć sobie ziemownicy. Zbadaj.
HDrow. Okej. Wszystko co tu jest objęte prawami własności, więc żeby tu nie denerwować druidów, wychodzimy. O, książka o antidotach. Na grzbiecie broszury widnieje głębokie zagięcie, które powoduje, że otwiera się ona od razu na określonej stronie. W rogu znajduje się dopisek informujący, że jest to receptura na antidotum na wszystkie znane mikstury. To ta receptura skłoniła mnie do opublikowania moich notatek. Historia jej powstania może nie jest przesadnie fascynująca, ale zapisuję ją dla potomności. Czytelnik może też od razu przejść do treści samej receptury. Pewnego dnia, jak zwykle, popijałem w elfiej pieśni gorące kakao. Ciepło kubka przynosiło ulgę moim pozbawionym łusek dłoniom. Nagle przez drzwi wpadło ludzkie dziecko, wyraźnie chore i skłaniające się na nogach. Pozostali klienci chcieli pomóc, ale nikt nie mógł sobie poradzić ani pozwolić na kupienie antidotum dla nieznajomego dziecka. Tymczasem niezbędne składniki były na miejscu w kuchni. Każda z tych osób mogła ocalić tego pędraka, ale tylko ja wiedziałem, jak to zrobić. Czułem się, jakbym popełniał przestępstwo. Receptura na jedną butelkę antidotum. Niezbędne ekstrakty. Sole z bylicy i zawiesina żabiej surmy. Powoli wsypać solę do zawiesiny, mieszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu uzyskania konsystencji tak gęstej, że nadającej się niemal do rzucia. Dekot tak przygotowany może przybrać lekko zielonkawą barwę, ale jest to zjawisko całkowicie naturalne i nie ma wpływu na działanie antidotum. Jak zawsze należy zaś pamiętać też, gdy w alchemii wątpliwości najdą cię, wspomnij regułę 3. W trzykrotności jednego składnika doskonały ekstrakt dwójnika. No i właśnie odblokowaliśmy sobie recepturę na produkcję antidotum, ucząc się tych składników. Okej. Tu można coś ugotować. The bird's eye. Ridiculous. We just let her run off. She's a child. A devil child. One who tried to steal from... What will the tieflings want next? Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. No, porozmawiajmy jeszcze z Kagą. Go on. Say it. You think I'm a monster? First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The Rite of Thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out.
And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. No można powiedzieć, że jest odrobinę How much obsesyjna. further can I go? Take it one step at a time. Come on. By Sylvanus, another outsider. Should you have an ounce of sense, you will leave immediately. No okej, to wiemy, co potrzebujemy zrobić. Wlazłem na to podwyższenie, ale nie wiem po co. Czy jest to coś wartego poszukiwania? Czy jest to coś godnego złowienia? Tu nie, tu nie. Tu też nie ma sensu iść. Tutaj się nic nie znajdzie. Oh, by Sylvanus, I just want my bed. Okej, nic nam to nie da. Still alive, so that's progress. Optymizm mojej postaci mnie urzeka. Wciąż jestem żywa, to już jest jakimś zyskiem. Już całkiem nieźle. Keep their confidence, if you insist. I have something to ask. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. My Ursine friend. It's our job to get Alas, I've never learned to converse with your kind. I wonder what the next move is. Yes, I'm quite aware. I don't care what Mole says. That was stupid and reckless. Let us confer. Ugh. If I'd got that stupid idol, I'd be a hero. A heroic thief. Mum? Dad? Mole? They all would have been so impressed. Mole said we had to do something, because the old folks weren't doing anything. Chester, masz rację, They were talking when the druids were getting ready to throw us out. tłumaczenie na Why can't we polski just jest stay until faktycznie it's safe? nieprecyzyjne. Momentami jest takie dość swobodne i z błędami. Niemniej generalnie rzecz biorąc i tak stoi na całkiem niezłym poziomie. My grizzled friend. What can you tell me about this place? Stop. Make one up. I was fine. Your mother was a heartbeat away from fighting a bear. Isn't that how Yes, I Mum see. usually And is? is that you pup. 2 hours or what? No one stopped me yet. There is work to do. I've got a long road ahead.
moving ahead. We could help each other. And again. Swing and swing and... Oh! The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. I need a quick word. If we left, we could at least make a... Look at them beaming. Something the matter? What can I say? They were eye-catching. Consider me an art lover. Again. We're exposed now. Swing and parry. Ah! And again. Swing and... Oh! Teraz będzie dość ciekawa sytuacja. I'll never get the smell of them both. I'll have to burn them. Right. I've got food. Is that blood? Water. No. My never mind. dagger. If not over, then through. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arka. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Looks like the Absolute sent me a protector. You gonna kill her too? You! Move! You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Gods, you're exhausting. Fine, then. It's all right, Arka. Let's go. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs! Believe it or not, but I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Of course, an establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. An inn in Waterdeep. Oh, never a dull moment there. Adventurers come from all over Faerun to try their luck down the well. Leads into the Undermountain, you see. Full of death, danger, and vast amounts of treasure. Hard to resist. Mogę zawsze podbić trochę głośność w Ticu. Jak mówisz, że trochę za cicho, no to mogę zawsze starać się odrobinę głośniej. Po prostu staram się zbalansować tak pomiędzy głośno a za głośno, a cicho. Fakt, że jestem na tym drugim mikrofonie, na mikrofonie od słuchawek. Oh, a drow, a dragonborn, and a cleric of Cyric walk into a bar. Your standard fare. Maybe someone was cheating at cards. Maybe it was some weird lover's quarrel. In any case, out came the crossbow, and a hush fell over the entire room. Okay. I stood up and yelled, "Shadow Dark Ale for everyone!" The crowd cheered. The tension drained into 6 tankards, and soon
all was well again. Widzicie, In standardowa a place zasada. like the Yawning Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Dokładnie, za Mind you, każdym all razem I jak did jest was call bójka, for ale, but you went and stood in front of that crossbow. I'll drink to that. to się woła wujka barmana. Wujek barman stawia kolejkę wszystkim zaangażowanym i można uniknąć bójki. Tutaj Gale prawdziwy opowiedział nam jedną z najbardziej klasycznych, mitycznych historii dotyczących barów i Thieves are all boring. Even your cages are problematycznych boring. sytuacji, w których czasem trzeba poradzić sobie i skorzystać z przeróżnych argumentów. Okej, dajcie mi sekundkę, coś chcę tutaj jeszcze przestawić. Za moment wracam. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. Za momencik jestem z powrotem. Let me out, you bunch of softies. You're gonna be sorry! Every last one of you! Oh, you thieves are all boring! Even your cages are boring! I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs! Let me out, you bunch of softies! You're gonna be sorry! Every last one of you! No dobra, już jestem z powrotem. Przestawiłem tylko czat, żeby był bardziej czytelny. No jeśli uznacie, że jest zbędny, to... Oh, you thieves are all boring! Even your cages are boring! Guide me. No time to rest. Didn't expect to see a drow in here. Did the boss lady send you to rescue me? Another drow. She's one of my best mates. Thought you might work for her. Get me out of here, and I'll take you to meet her and the rest of my tribe. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. We're burning her name across the face of the world, we are. The power of the Absolute, of course. Priestess Gut will tell you all about it, and make sure you have everything you need. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Dla niezorientowanych bujak to odpowiednik szamana.
w języku goblinów. Oczywiście jest to język skonstruowany na potrzeby fabularne, niemniej chodzi oczywiście o rolę szamana, czy też witch doktora. You won't regret it, promise. Okay. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. Shame the goblins didn't kill me, too. Don't say that. I'm just sad and bored. Having fun with your new goblin friend? Bet you aren't. I told you. Not now. How long until Roland shows off his thunder wave? You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Food. You want it or not? Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Szlamozupka, kleik, wymarzone potrawki. Najlepsze, czego można się spodziewać. Szlamozupka. I'd die if I met Leroican reeking of this place. I'll never get the smell out of my clothes. I'll have to burn them. There's no time to waste. No rest for the wicked, I see. Well, hello. And swing and parry. And again. Swing and Can't give up now. Spróbujmy kleiku. Gdzie ten kleik wylądował? Garki widzę, a kleiku nie widzę. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. The scowl on your face would frighten a troll. You're an idiot. O, przekażemy to Gale'owi. Lost in thought. At least things have stayed interesting. Ah, if it isn't the talk of the camp. It's a rare day when I see one of you lot about. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Pojawiło się pytanie, czy nie lubię naszej kuchni regionalnej. Nie, przeciwnie, bardzo lubię. Lubię wszelkiego rodzaju ciężkie, zawiesinowate zupy. Generalnie gęsta zupa, fajna zupa. Natomiast nabijałem się z lokalnego kleiku, którym można by pewnie sklejać ściany albo meble. Sorry, love. I just lose the run of myself sometimes. I must say, though, you're looking mighty peaky. Are you all right? Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you,
I promise I've seen worse. Ciotka What is Ethel. it, Petal? Przeszłość i początki medycyny plastycznej, chirurgii plastycznej oraz operacji na otwartej twarzy, jak również wielu innych poprawek i korekt medycznych. Natomiast no, pan miał bardzo ciekawy romans z Driadą, no i nie bardzo ciekawe spotkanie ponowne z małżonką. No, nie do pozazdroszczenia. Ani jedno, ani drugie zasadniczo. Dlatego, że już sam kontakt z Driadą mógł kosztować go niemałą ilość esencji życiowej. As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but... yes, I may have something at home. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Nay, bother. How long until Roland shows off his thunder wave? Depends. How many people are dumb enough to ask? True. No i z tych rzeczy, które ma ciocia Ethel, rzeczywiście interesująca się jest laska, która mogłaby Gale'owi pomóc w rzucaniu zaklęć i trochę poprawić jego sytuację. Zobaczmy, jak wygląda moja zawartość finansowa, czyli ile mam środków finansowych, czy nas na taką laskę stać. Die if I met Heroic and reeking of this place. I'll never get the smell out of my clothes. I'll have to burn them. No, wygląda, że nawet wydając wszystko, nie jestem jeszcze w stanie kupić tej laski. A, przyjdzie pora, to się ją Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Petal. At the ready. Easy money. Yeah, right. Here goes nothing. O nie, teraz wszystko jest cudzą własnością i nie można z niczego skorzystać. Książka. Zdarzyło wam się kiedyś, żeby jakiś Bóg przemienił waszą krew? To potworne doświadczenie nawet dla tych, którzy sobie tego życzą. Niewiele diabelstw pragnęło oddać swoje ciało Asmodeuszowi, ale ostatecznie nikt nie zapytał ich o zdanie. Ta książka opowiada, w jaki sposób powstały diabelstwa. Już w poprzednich audycjach, jak i tutaj, wspominałem wam, że diabelstwa mają to nieszczęście, że są dyskryminowane ze względu na swoje pochodzenie, ze swoją rasę. Natomiast tutaj jest przedstawiony proces tej przemiany. Więc raz jeszcze. Czy zdarzyło wam się kiedyś, No, sir. żeby But if there's jakiś a clear Bóg path przemienił past those waszą goblins, krew? they'll find it. Yes. To potworne doświadczenie, nawet dla tych, którzy sobie tego życzą. Niewiele diabelstw pragnęło oddać swoje ciała Asmodeuszowi, ale wszak ostatecznie nikt nie zapytał ich o zdanie. W końcu nie cieszylibyśmy się wszelkimi względami nawet przed gambitem arcydiabła. Nasz lud zawsze zmagał się z krzywdzącą łatką czarciego pomiotu.
Tak jakby jedna kropla piekielnej krwi powodowała nieodwołalne spaczenie. Doprawdy przezabawne, gdy pomyśli się o tych wszystkich, którzy z własnej nieprzymuszonej woli zaprzedają duszę czartom, ale nikt ich nie obwinia za to, do jakich kultur należą. Jak mamy odkupić zbrodnię, której nie popełniliśmy? Najchętniej poderżnąłbym gardła wszystkich czarowników, którzy wspomogli przeklęty rytuał Asmodeusza. Lecz osobista zemsta nie odczyni woli bóstwa, zwłaszcza tak pokrętnego jak Pan Kłamstw. Kiedy każdy przechodzień uważa cię z góry za złodzieja lub heretyka, w pewnym momencie nabiera się ochoty, by rzeczywiście nim zostać. Jedyne, co mnie powstrzymało, to świadomość, że Asmodeusz niczego nie pragnie bardziej niż tego, niż żebyśmy wszyscy osunęli się w otchłań zła i stali się tacy jak on. No, dość ciekawe przedstawienie tutejszej interpretacji i wyobrażenia o Asmodeuszu. Zresztą Piekielna Śmietanka i pierwsza Liga Szatańska jest w Lochach i Smokach pokazana perfekcyjnie. Bardzo dobrze są przedstawione role, z drobnymi, małymi odstępstwami co do szczególików i tłumaczeń. Natomiast co do ciekawostek na ich temat, to rzeczywiście dużo informacji wartościowych można wyciągnąć. Being a Hellrider is for life. They can't take... They can, and did. Avernus changed things. Best we get used to that. Yes. Zephlor, you're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Our time grows short. If Korga won't abandon her madness, then we'll have to try the road, goblins or no. What is it? Some artifact Aradin was hunting. I don't know any more than that, and I don't want to. This grove is poorer for losing Halsin, but I have my own people's concerns to look to. Watch, you're the Flaming Fist. Pardon? When we get to Baldur's Gate, where are we enlisting? I'm done soldiering, Tilly. I'd like a clean start, but go with the Watch. You're too honest to be a mercenary. Tu są schody. O, winka. Bezpańskie winka. Wszystkie je chętnie przyjmę. Przydadzą się do obozu. Jeszcze więcej winka.
O, już wszystkie postacie są gotowe do awansu. O, to dobrze. No helping it. We're exposed. This grove is kept by Sylvanus's faithful. O, dużo umiejętności. Kolegium Mądrości, specjalizacja dostępna. O, mam do wyboru kolegia. Poszukuję życiu prawdy piękna, gromadząc wiedzę z każdego źródła, do uczonych ksiąg poddaw opowieści. Brzmi bardzo pasująco i do mojej postaci, i do mnie, więc biegłość wiedzy tajemnej, zastraszaniu i zwinnych dłoniach. Ciekawe, chociaż zwinne dłonie nie są mi potrzebne. Cięta riposta swojej przebiegłości, by rozproszyć przeciwnika, odebrać mu pewność siły. No dobra, ciekawie. Kolegium Męstwa. Wędrujesz po świecie, obserwując, zapisując wielkie czyny, aby zachować pamięć o bohaterach przeszłości i aby nieść inspirację tym, którzy mogą się nimi stać w przyszłości. Bitewna inspiracja. Zainspiruj sojusznika, aby zyskał premię do testów. Z tym grałem ostatnio, to jest całkiem przydatne. Kolegium Mieczy. Doskonałe wyszkolenie i niepośrednie umiejętności pozwalają Ci biegle posługiwać się słowem i bronią, ale równie skutecznie walczyć, co bawić widownię. Piruet. Aha, piruet. Nie. Ale te biegłości mi nie bardzo pasują. Wiedza tajemna, owszem, zastraszanie też, ale te zwinne dłonie tak średnio najeżdża. Cięta riposta. Chyba jednak kolegium męstwa. Z rasy dostaję magię drogów, ok. Czar. Czar do wyboru. Co za ciekawe czary mamy. Spośród tych wszystkich najbardziej sensowny jest trzask. Ach, właśnie, miałem się nauczyć rozmów ze zwierzętami. Ale to zrobimy zastąpienie czaru. Zastąp czar, zmień. Który z obecnych czarów jest mi mało przydatny? Wszystkie są absolutnie konieczne, ale w sumie można je później wymienić znowu. Myślę, że na tym etapie to. A tutaj wstawimy rozmowę ze zwierzętami. Okej. Nie pamiętam, jakie są właściwości kolegium. W sensie, co się zyskuje na dłuższą metę. No dobra, spróbujemy kolegium mądrości, najwyżej się respecjalizuje. Okej. A to nam pozwoliło zyskać niesamowite umiejętności. Mianowicie zdobyliśmy możliwość rozmawiania nie tylko z ludźmi, ale i ze zwierzętami. Więc skorzystajmy z niej od razu. Do odpoczynku mogę gadać ze zwierzętami. Super. I uwaga, mega hicior. Jak już wspomniałem, w gaju jak w raju. Chyba że... Get out!
the squirrel lunges at your foot and bites it. You barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. Jak widzicie, można szantażować wiewiórki. Jest to niezaprzeczalnie, absolutnie konieczna umiejętność i coś, czego nie można sobie podarować, będąc szanującym się bardem. Okay, jak calm kłótnie z down. wiewiórką. We can make a deal. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but... These trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? No. Dostaliśmy śmieszny prezent. Tak, postacie są niestety średnio koleżeńskie. O tak, Astarion. Podklasa. Więcej życia, kuglarstwo, komórki czarów. Nie no, nie chcę z ciebie robić czarownika. Zmieniamy. Złodziej. Zdolności skradania się, kradzież do zdobywania czego pragną. Czy to w oknie w 3. piętrze, czy zakamarków dawno zapomnianych ruin. Szybkie dłonie. Zyskujesz jedną akcję dodatkową. Praca na wysokości. Opanowałeś sztukę spadania. Preferujesz wymierzanie subtelnej kary jednemu przeciwnikowi naraz, bynajmniej nie w pojedynku. Albowiem pojedynek wymaga pewnej dozy rycerskości, a tobie... Ciebie zaś nadto zajmuje wykonywanie zadania, żeby zawracać sobie głowę takimi głupotami jak honor. Okej, oczywiście idziemy w skrytobójcę. Jako że jest to klasa, która była niedostępna w wersji alfa gry. Shadowheart dostaje swoje nowe czary. No i dobrze. W sumie to jest dość prostolinijnie. More goblins. What's next? O! Atak. No muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podobało. Astarion jednym strzałem rozwiązał problem. No to było niesamowite. Mieliśmy tutaj podchodzącego skrytobójcę, któremu troszeczkę się nie udało, bo spotkał heroicznego elfa. No dobrze się składam. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. You peer through the telescope.
Jednak dostrzegliśmy smoka. You see a dragon circling like a bird of prey, hunting. The telescope points to the left. The telescope points straight ahead. Statku. I możemy jeszcze The skierować telescope prawo. points to the right. Okej. Teraz znaliśmy się w okolicy. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. That bloody Irenes! Devils just can't stand to lose. Here. Now go back to the pit that made you. Why, thank you, dread slayer of bugbears. You shall live forever in my memory. Now take my regards back to that pouting Irenes and leave me alone. Then our interests barely intersect. I'm sure there are other bugbears to kill. Best of luck finding them. No cóż. Nie mogę powiedzieć, żeby to była sympatyczna rozmowa, ale zdobyliśmy monetkę z duszą. Może to być nieobojętne później. Ach, właśnie, obiecałem wam śmieszną rzecz na zakończenie, czyli tak pod koniec. Obiecałem wam pokazać jeszcze jeden zestaw wiewiórek, który jest jeszcze zabawniejszy. Bo ta wiewiórka była dość wesoła, ale jest jeszcze śmieszniejsza. Won't budge. Nie działa. A to wiem dlaczego. Teraz sobie szybciutko polecimy tu. No, niektóre same popełniają błędy, a niektóre Martema mają taką śmieszną tendencję, że no generalnie większość osób jest tu strasznie wkurzona dookoła. A teraz uwaga, wiecie, że mogę już rozmawiać z zwierzętami, więc... Can't keep the goblins out forever. Be gone. I am hungry. Więc mogę pogadać z dowolną krową w okolicy. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? The keepers of this place, they change their form to fit their need. They become birds to hunt on the wing, bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay, and I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. I w ten sposób można zdobyć ciekawe dodatkowe informacje. Hiding things. Thinking they're clever. Not clever. Sometimes I eat the shiny bits, and they have to go looking for them on the other end. I have no more to say.
Wcześniej nie mieliśmy dostępu do stogu siana, a teraz zdobyliśmy. I zdobyliśmy sakiewkę, w której po utworzeniu, no drobne, bo drobne, ale jest tu zawsze zysk. No, okej. A to podsuwa tu Can't nową keep the postać. goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors. Ah, you're addressing me, a humble ox. How quaint. No, zdecydowana większość postaci mnie tutaj ostatnio odpycha. Something's off. This creature isn't what it appears to be. No, you are incapable. Jak to wygląda kwestia? 7 bazowo, a tu mamy... O, no to na blef są większe szanse. Dajemy blef. No, mi znowu miałem rzut poniżej stopnia trudności. Na szczęście okoliczności mi pomogły. I'd so love to see them try. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this, move. To jest nowa postać, która została dodana dopiero w pełnej wersji gry. Podejrzewam, że wielu graczy zaczynających ponownie jest pozytywnie zaskoczone nowymi ciekawostkami. Those druids are going to get... Możemy sobie ładnie usiąść. A czy możemy ten kamień przesunąć? Za ciężki. Wits and blades, always sharp. Nie. Never a dull Nie da rady. Część kamieni da radę przesuwać, Need to ale find tego a way akurat nie. forward. Look, don't take your eyes off my hands. Whoa! The waiting's getting to me. If we left, we could at least make a run for it. No to zostały nam jeszcze parę wesołych zwierzątek do pogadania. Outside. Yes, I see. To akurat był druid, nie zwierzątko, ale tu mamy niedźwiedzia, z którym chciałem pogadać. Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Come on. All the druids can understand me. You can. Why can't the man with the pen? I traveled a long way. The man nods thoughtfully and adds another dismembered limb to his sketch. Biedny niedźwiedź. Come on. The man nods thoughtfully. I smell W drama. sumie rozmowa ze zwierzętami to jest jedna z tych umiejętności, które niektórzy posiadają w naszej rzeczywistości, natomiast która jest rzeczywiście godna pozazdroszczenia. Tu jest winda, która jest znaczącym skrótem, że nie trzeba biegać naokoło, ale trzeba rozwiązać problem niedźwiedzia, który na niej leży. To się da załatwić.
What's that? No i w ten prosty sposób udało nam się przesunąć niedźwiedzia, który postanowił się ponownie położyć spać, a my uzyskaliśmy dostęp do windy i trochę przydatnych punktów doświadczenia. 15 na głowę to całkiem dużo. Would that we could speak freely, my Ursine friend. Alas, I've never learned to converse with your I kind. mamy jeszcze jednego niedźwiedzia tu na dole, który pilnuje sobie rybki. He didn't come back, did he? His smell is gone. He's gone. Then leave. Still nothing. Complexum tuum, ad terra urtum, ad nosti fair. Ah, my grizzled friend. What can you tell me about this place? I teraz docieramy do najśmieszniejszej sceny zwierzęco-diabelskiej w okolicy. Uwaga, będzie zabawnie. It hurts! It hurts! Please, make it stop! Make it stop! Can't you hear it? Her singing. It's awful. Terrible. Yes, yes, that's it! Finally. A song to set our heads straight after that display. We should leave before the effect wears off. Away! Away! Ocaliłem wiewiórki. No, that doesn't work. Damn it. Księga wyraźnie niedokończona, ale już sporych rozmiarów. Zawiera kronikę różnych stylów i notacji muzycznych z całego Fejrunu. Pośród uporządkowanych symboli i poczerniałego tuszu w oczy rzuca się jedna ze stron, pełna barwnych łuków. Notatka poniżej głosi pieśń mykonidów. Na ogmę słyszę i ja, i widzę ją, i znam ją, i czuję ją, ale nie mogę jej zapisać. A może jednak? No dobrze, pani tutaj śpiewa. Ja się w tym czasie zadowolę jej miseczkami i innymi rzeczami, które tu zostawiła. When you call the last light, does that fit? No, that's awful. A tu mamy pozłacaną skrzynkę, której normalnie nie mógłbym otworzyć. Na szczęście jest z nami Astarion. Który się zajmie szczegółami. Let's get going. I zdobyliśmy czapeczkę, ale nie przypadkową czapeczkę. Czapeczkę, którą jest kapelusz kurażu, który daje mitygujące melodię. Gdy zainspirujesz sojusznika używając bardowskiej inspiracji, odzyskuje on również życie. Super, w sam raz na czapkę dla mojej postaci. Zobaczmy, jaki niesamowity kapelusz. Maybe? I don't know anymore. No dobrze, jest Bardka tutaj, ja jestem Bardem, spróbujemy naprawić jej piosenkę. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become.
zabawna sprawa, bo gdy gramy bardem, możemy odgrywać tak naprawdę oba charaktery, i pozytywne, i negatywne. Mamy standardowe odzywki, ale jako bard możemy jej albo pomóc układając tekst piosenki za nią, albo sugerując przynajmniej dobre zmiany, albo możemy ją kompletnie zrównać z ziemią naszymi krytycznymi komentarzami, choćby komentując, iż cóż ci ten biedny instrument zrobił, masakrujesz ten utwór. No ale my mamy dobre serduszko, więc spróbujemy ułożyć z nią tą piosenkę. Words of mine will turn to ash when you cool the last light down. Zwłaszcza, że jeżeli zmasakrujemy jej ego i nie pomożemy jej użyć tej piosenki, to będzie śpiewać jej gorszą wersję przez kilka godzin naszej rozgrywki, więc może lepiej się poświęcić już teraz. Moon reminds me of your grace, all the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Wait, that's it! No i udało jej się naprawić piosenkę. No. Thank you. I was having trouble finding the words. Myślę, że piosenka była taka cicha, ale no, niestety ustawiałem wszystko pod dialogi i nie przewidziałem, że przypadkowa piosenka w tle może być no, przez to wyciszona. No ale to chyba nie była tragedia, było to słychać, jak sobie ktoś podgłośnił. No. Lihala, my teacher and friend. Sorry. Damn it.
I don't usually. I'm all right. I haven't finished a song since Lihala died. I haven't played at all, if I'm honest. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. It was awful. I couldn't look at a lute without hearing her screaming. Until now, I'd forgotten what it was like. That itch in my fingers to perfect a song. The Weeping Dawn will be my gift to her. Thank you. I needed this. Okej. To udało nam się rozwiązać moralny problem. Z jednej strony uratowaliśmy wiewiórki wystawione na działanie jej morderczego utworu w momencie, kiedy był niedoskonały, a z drugiej strony udało nam się skomponować całkiem niezłą piosenkę. I teraz ważna właściwość. At least things have stayed interesting. These boots have seen everything. Is someone singing? It's beautiful. Lovely day, this. For now. Trust no one. Whatever comes, I'm ready. Is that blood? No, never mind. Such a pretty song. Bardzo dobre zaklęcie. Całą resztę zaklęć można znaleźć. Więc z tego wszystkiego chyba trzeciego poziomu jeszcze go nie będziemy uczyć. Na razie to starczy. Let's get going.
my venture for? Such a pretty song. What to do? Moving in. Please. I'm ready. Whatever it takes. I must keep going. Such a pretty song. No one back home will ever believe this. Please. Shh. Listen. Don't you hear it? It's so peaceful. A sweet melody beckons you. It vibrates with magic. A harpy's charm. No i teraz jako Bard mamy dodatkową możliwość wypchnięcia z sytuacji. Możemy zaśpiewać kontrpiosenkę. Jedna karczmarka spotykał syrenka, lecz jej luby nie wierzył, w co mówi ta panienka. Piosenka na szybko śpiewana, The bardzo suffocating kaleka, ale yearning daje suddenly radę. fades as the spell breaks. You are free. Chłop nie słuchał i marudził. Co za bajanie, aż poczuł gładkie łuski na młotki koranie. Będą milsze wiewiórki, na pewno trafią się jakieś My ears. lepsze wiewiórki. Why am I wet? Zaraz po tym spotkaniu będziemy kończyć dzisiejszą, znaczy przynajmniej tą teraz sesję. O kurczę, jak dużo harpi. Strasznie ich to sporo. Strasznie ich to dużo. Nadwyżka, powiedziałbym. O, całkiem nieźle to poszło. No, moja postać jest pod kontrolą umysłu. O, jaka gadatliwa. Pools of tepid piss. I can't take much more. O kurczę, Astarion. Prawie padł. No niedobrze. No dobra, uleczony.
one-winged charlatan. Your tricks will cost you. O kurczę, ale mocne są teraz te harpie. Hmm. 24, no to zaklęcie 24 punktów. Let's have some courage. Oj nie. Tragedia. Jak źle to poszło. It's timed! Haha! Can't even catch my breath. Dobrze. Przerwaliśmy im śpiew, to już jest jakiś plus. Dzieciaczek ma szansę na ucieczkę. Też dobrze. No to było niefortunne. On the hunt.
Sometimes the only way out is through. With ease. Let's turn someone inside out. Time for a new approach. Liczyłem na trochę większą skuteczność, ale nie poszło. Bleed for me. What happened? Are they gone? They're gone. Now there's just Mole. She'll be so mad. I didn't get the gold from the nest. I got to go. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the dragon's lair. Okej. Fartem, bo fartem, ale sobie poradziliśmy. Drużyna mi prawie padła. Sytuacja nie wyglądała za wesoło. Looking ahead. That scamp reminds me of myself when I was a nipper. Always getting into trouble. Comes with the territory. One time, my parents denied me a kitten, so I summoned myself a Tressim. Ugh, dear old Tara. Beautiful creature. Benefits of a wizard's education, you see. Of course, my considerable talent didn't hurt either. Well, that depends on who you ask, I suppose. I may have summoned things rather more exotic than a winged cat. There was that magma mephit once. Nice fellow, we kept in touch. Of course, in walked the housekeeper, screaming, yelling, panic, and before you know it, fire everywhere. Anyway, I'm glad we got that boy out of his predicament. Poor lad would have been harpy feed if it wasn't for us.